W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób korzystam z blueprintów w Blenderze i jak je przygotowuję, tak aby były bardziej czytelne. Korzystając z blueprintów, bez większego problemu wymodelujemy nawet najbardziej skomplikowane obiekty, dlatego warto umieć ich używać. Zaczynam od znalezienia odpowiedniej grafiki na Google. Szukam obrazka w jak najwyższej rozdzielczości i wrzucam go do Photoshopa. To samo można zrobić też w darmowych programach, takich jak Krita. Mój blueprint jest czarno-biały, ale wolę, gdy obiekt jest dodatkowo podkreślony kolorem. Dlatego najpierw robię kopię warstwy, a potem przy pomocy zaznaczania obiektów zaznaczam wszystkie. Następnie wybieram dowolny kolor i wypełniam zaznaczenia. Nie było doskonałe, więc zwykłym pędzlem robię poprawki. Warstwę ustawiam jako multiply. Teraz trzeba obrazek pociąć. Używam opcji Slice lub w polskiej wersji cięcie na plasterki. Obrysowuję każdy potrzebny fragment. Wybieram eksportuj, zapisz dla internetu. Wybieram JPG i zaznaczam elementy do eksportu. Klikam zapisz i wybieram opcję zaznaczone plasterki. Po zapisaniu powstaje folder Images, a w nim osobno zapisane są pocięte elementy. W Blenderze ustawiam kamerę z widoku z góry i przeciągam blueprint rzut górny. Ustawiam go idealnie na środku. Należy pamiętać, że obrazki nie są wycięte symetrycznie, więc należy ustawić pozycję względem osi pojazdu. Przeciągam rzut boczny i pozycjonuję mniej więcej. Mając zaznaczone oba, przechodzę do zakładki Data i trzymam Alt, aby klikane opcje działały na oba obiekty. Klikam Def Default i zaznaczam Perspective. Dla samego widoku bocznego ustawiam Alpha i redukuję krycie. Nakładam na siebie oba rzuty i skaluję boczny, tak aby najbardziej wystające linie się ze sobą pokryły. Teraz obracam rzut boczny o 90 stopni. Poprawiam centrowanie. Przechodzę do widoku z frontu i przenoszę rzut z przodu. Centruję względem osi pojazdu. Zwracam uwagę, że obrazek nie jest symetryczny i ma więcej wolnej przestrzeni po lewej, dlatego skalowanie względem środka obrazka będzie psuło centrowanie. Aby tego uniknąć, należy wybrać Transform Pivot 3D Cursor. Zmieniam Depth na Default i włączam Perspective. Skala jest zła, dlatego skaluję obiekt tak, aby dostosować skrajne linie z góry i z dołu. Teraz mogę je rozsunąć. W widoku z przodu wrzucam rzut tylny. Ustawiam opcję tak samo jak poprzednio. Lekko przezroczysty rzut tylny dopasowuję do przedniego, tak aby się nakładały. Na koniec przesuwam obiekt i ustawiam opcję Side Back, aby był widoczny z drugiej strony. Wyłączam Opacity. Teraz warto wszystko zwymiarować. Tworzę boks, obrysowując skrajne linie obiektu. Sprawdzam wymiary na Wikipedii. Dowolnym narzędziem do pomiarów sprawdzam długość boksa. Jest za mały, więc wybieram wszystkie obiekty w scenie i skaluję. Cały czas mając wybrane Transform Pivot 3D Cursor. Skaluję, aż długość będzie odpowiednia. Skalowanie jest proporcjonalne, więc wszystkie pozostałe wymiary też się zgadzają. I gotowe. Warto pamiętać, że nieoficjalne blueprinty mogą być niskiej rozdzielczości, co utrudnia idealne dopasowanie. Mogą być też obarczone pewnymi błędami. Podczas modelowania powinniśmy jednocześnie przyglądać się rewkom w postaci zdjęć. Idealne blueprinty w postaci grafik wektorowych spotykamy sporadycznie, głównie gdy do zlecenia dostarcza je klient. Do większości zastosowań wystarczą jednak blueprinty, które są dostępne w sieci.